Nie da się oddychać. Pierwsze wrażenia, słuchajcie, pierwsze wrażenia w Pekinie. Tak więc autostopowej podróż dobiegła końca i w tym momencie zabiorę Was po prostu na wycieczkę po Chinach. Na wycieczkę po Pekinie, przepraszam. Wycieczka po Pekinie, która będzie bardzo prosta, bardzo turystyczna. Zobaczymy Wielki Mur, zobaczymy wielki plac Tianshan. Jest tu kawałeczek historii, który jest warty odwiedzenia. Potem spróbujemy poszukać galerii fotograficznych. Kto wie, może coś uda się znaleźć. Po prostu przemieszczam się po tym mieście. Zobaczycie, jak to miasto żyje i sami zdecydujecie, czy chcielibyście tu spędzić tydzień, a może kilka dni. Ja myślę, że Pekin optymalnie to 3 dni. Takie jest moje zdanie na tą chwilę. Pojedziemy na ten Tien. Poszwędzamy się po tych największych takich, wiecie, największej atrakcji turystycznej tutaj. Jeśli chodzi o te najciekawsze przygody, uważam, że spotkały mnie w prowincji Xinjiang. Xinjiang po prostu jest prowincją, nad którą spokojnie można tam spędzić 4 tygodnie, myślę, spokojnie sobie podróżując. Nie da się oddychać. Pierwsze wrażenia, słuchajcie, pierwsze wrażenia w Pekinie. Wysiadam z pociągu i co czuję? Czuję okropny zaduch, parno, duszno, powietrze jest ciężkie, więc to było pierwsze wrażenie, takie bardzo negatywne, mówię. Drugie wrażenie, ogromna metropolia. Ruch po prostu ludzi jest przemiałem. Po prostu tutaj to miasto, ja nie widziałem, jeszcze nie byłem w metropolii tego typu i uważam, że tak jak po prostu znajdujesz się w jakimś punkcie w swoim mieście, to nie odczujesz różnicy, jak będziesz po drugiej stronie miasta. To jakbyś... Podziwiam tych ludzi, bo życie tutaj jesteś takim jedną mrówką, która jest jedną z 30 milionów mrówek na terenie tego miasta, słuchajcie. I jeżeli sobie zaczniemy zdawać sprawę, jak bezwartościowy jest tu, znaczy jak małą rolę odgrywa tutaj jednostka ludzka. Podziwiam tych ludzi, którzy się tu wybijają i potrafią zrobić karierę, wyjechać za granicę, stworzyć jakieś sobie warunki do godnego życia, bo życie tutaj, o ile w Pekinie jak się ma pewnie jakąś dobrą pracę, to nie jest o tyle trudne, ale wciąż presja, słuchajcie, godziny pracy, aczkolwiek tu tego nie odczuwam. W tych poprzednich miastach miałem wrażenie, że oni pracują 24/24, a tutaj mam wrażenie, że miasto tak gaśnie pod wieczór. Przede wszystkim przejrzystość powietrza, tu nic nie widać, po prostu smog, który dominuje nad miastem. Wszechobecny smog i ludzie, którzy noszą maski. I to wcale nie mało. Co też daje do zrozumienia, że powietrze tu nie jest najczystsze i że jednak się chronią. No i podczas podróżowania po mieście ruch samochodowy. Po prostu miasto żyje. Autobusy, samochody, to wszystko się przemieszcza. No nic, słuchajcie, idziemy na miasto, uderzam, zbieram się. To takie dziwne, chciałem kupić bilet
się okazuje, że wszystko się robi przez ich aplikacje Weixinowe i tak dalej. Wymaga to naprawdę trochę wiedzy, żeby to ogarniać. No jest to problematyczne dla obcokrajowców. No kto ci będzie z Weixina wyklikiwał, słuchajcie, te wszystkie pierdoły? Przecież to jest jakaś rzeźnia. No nic, idziemy. Oglądamy ten cudowne rzeczy. Ciekawe, czy tu też trzeba jakieś mieć appointmenty. Wychodzi na to, że może i tak. Tu jakieś bramki są. Znowu. Hop, hop. Toilets. Ja myślałem, że tu będzie tak mało ludzi. To ja się o to bałem. A tutaj proszę. Najebane jak mrówków, jak zawsze. Myślę, że nie ma lepszego miejsca na podsumowanie tej całej wyprawy jak właśnie to. Dzień dobry wszystkim serdecznie, witam Was tak naprawdę w wersji Patryk podróżnik po autostopie, kiedy już wszystko wygasło, kiedy już cały kurz opadł. Przemieszczam się w kierunku muru chińskiego. Wydaje mi się, że tą jedną rzecz warto nagrać, bo jest to rzecz, którą kurde, każdy wie, że wielki mur chiński, o ja pierdzielę i w ogóle kosmos. Każdy chce tu być, że to jest takie kultowe, tak więc idziemy zobaczyć, jak wygląda Wielki Mur Chiński. Wielki Mur Chiński ma ponad 30 000 kilometrów, co jest ogromną liczbą. Mamy chyba tutaj 4 wejścia. Ja skieruję się na wejście główne, zobaczymy co tam znajdziemy. Pogoda jest dzisiaj chłodna, podeszczowo, moje buty przemakają, ale to nic, idziemy, będziemy się dobrze bawić, a Wy, mam nadzieję, razem ze mną. Bramki, żebyśmy się nie pomylili, jedną stroną jest wyjście, a drugą stroną jest wejście. Wejście jest oczywiście sprawdzane. Paszport i te sprawy, bilety. Wejście na mur chiński. Strona północna Beijing. Ni hao, 我卖这个我卖在微信。在微信我卖，你看到这个 iPhone number. phone number iPhone number. 电话 Yes. 我的对。好，好，我啊，现在好，很 stupid， 很无聊。谢谢你，谢谢。Ogólnie to wymaga osobnego komentarza. Ogólnie pojebany jest system tiketowania tutaj. Nie dość, że trzeba kupić to przez gównianego WeChata, to potem trzeba to gówno odebrać, potem dopiero można wejść z tym biletem. 8 rano i hordy, ale to hordy turystów nawiedzający ten piękny kraj. W ogóle popierdolone. No ale dobra, idziemy w to. Pochodzimy sobie po murze dzisiaj i to jest nasz główny cel, główne zadanie, ale ilość ludzi po prostu powala. Nic, idziemy. Wymiękną Chińczyki. Mam nadzieję, że słabą kondycję mamy. Ciup, ciup.
Wieża 7. The Seven Tower of the South Side. Takie bogate tłumaczenie. A widzicie, a tutaj już kończy się ta część turystyczna i zaczyna się ta część normalna. Jak widzicie, w ogóle zupełnie inaczej wygląda. Mur jest taki bardziej wąski, ścieżka się skraca. Oczywiście są kamery i jest pan ochroniarz, żeby przypadkiem nie próbować naruszyć zasad, bo spokojnie można by tutaj przeskoczyć i się spiąć, to nie jest żaden problem. Wchodzą biedacy zmęczeni, bo tutaj się trzeba trochę namęczyć, żeby wejść. Ja czekam, aż się rozjaśni troszkę. Może ujrzymy całość muru. On się tutaj ciągnie dość długo, ale go nie widać w większej ilości, niestety. Tak więc poczekam chwilkę. Patrzcie, jak to panie jest zmęczone. I w ogóle wszyscy są zmęczeni, jak tu wchodzą. Trzeba się naprawdę napocić. Jest cały czas pod górę, od wejścia praktycznie się drahuje cały czas za górę. No ale chyba warto. Przede wszystkim udało się dotrzeć do Pekinu, co jest na pewno w jakiś sposób wysiłkiem, wyczynem. Po drugie, udało się pogadać z ludźmi, udało się spotkać ciekawych ludzi, ale niewielu. I tu z całą przykrością po prostu muszę powiedzieć, niewiele było kontaktów na tyle dobrych, na tyle otwartych. Wynikało to przede wszystkim z problemów bariery językowej. Niestety, nie oszukujmy się, nawet nauka kilku lat języka chińskiego to jest za mało, żeby wjechać do tego kraju i czuć luz, swobodę w komunikacji. Co mi się najbardziej nie podobało, hotele. Tu po prostu krew mnie zalewała, kiedy po raz 10, 11, 12 sprzedawca nie był w stanie mi wydać biletu. Chiny to nie jest kraj przyjazny dla turystów. Zdecydowanie nie. Nawet te największe ośrodki. Instrukcje są po chińsku. Wyobrażacie sobie? Instrukcja do zalogowania się do aplikacji jest po chińsku. Za jakie grzechy ja
jako turysta odwiedzający kraj, szczególnie stolicę tego kraju, mam znać język chiński i oglądać, wiecie, to jest oczywiście w obrazkach, ale tam jest na przykład wpisz numer telefonu. To powinno być napisane, że to jest phone number, albo takie po prostu podstawowe rzeczy. To naprawdę mi zjadło nerwy. No i co? No i podróżowanie. Podróżowanie po tym kraju naprawdę autostopowe według mnie nie jest przyjemne. Nie jest przyjemne do tego stopnia, żebym kiedykolwiek chciał tu wrócić na autostopie. Moje podróże najczęściej są, wiecie, wygenerowane w sposób taki lakoniczny, w taki sposób bezcelowy. I ten trud, cały wysiłek w sumie najlepiej się ogląda. On się najlepiej sprzedaje, no bo przecież w tym momencie jesteśmy właśnie tyrani, równani z błotem. Nie ma w ogóle możliwości, wiecie, do niczego dojść. I to wszystko powoduje, że ta podróż wtedy jest zupełnie inna, bardziej ciekawa, bardziej, wiecie, bardziej przygodowa. Jak sobie tak myślę, czy byłby jeszcze jakiś kraj, do którego chciałbym pojechać, ale w taki sposób znowu przeżyć przygodę. Myślę, że Rosja jest takim krajem. Niechętnie to mówię, ale rosyjski ma coś w sobie i te kraje postsowieckie są jednak trochę inne. Tadżykistan, Kirgistan, Kazachstan, Uzbekistan. I problemy z płatnościami. Karty czasami otrzymywały weryfikację, która nie przechodziła przez Wielki Mur Chiński. Pojawiał się problem, bo nie dało się tej płatności zweryfikować, jakieś kody. Czasami sprzedawca po prostu wywalało błąd i takiej płatności nie dało się zrealizować. Ale w większości sklepów tutaj w Pekinie nie ma z tym problemu. Ogólnie te płatności wchodzą, jest ok. Ale na przykład już w hotelu nie weszło i jest dupa. Wkurza mnie, że w miejscach, w których powinno być umiany język angielski, czyli na bramkach, czy gdzieś tutaj, w takich najbardziej turystycznych miejscach, uważam, że to jest niedopuszczalne, żeby pracownicy nie mówili podstawowym angielskim. Dobre rzeczy. Chiny. Wszędzie wszystko można kupić. W zasadzie nie ma co ze sobą nosić żarcia. Idzie się do knajpy, się je. Jedzenie jest przyzwoite cenowo. 10 do 20 zł. Jest posiłek w postaci miski ryżu przysłowiowej, czyli miski z makaronem, z mięsem. Czego chcieć więcej. Jemy, idziemy dalej, kupujemy sobie pizzę. Druga fajna rzecz. Na pewno obcokrajowiec jest atrakcją w terenach pozastolicowych, poza takich sztampowych miejsc turystycznych. I te miejsca po prostu uwielbiałem, bo turysta był tam traktowany tak dziwnie. Wszyscy się przyglądali, nikt nie wiedział, kto to jest. I ja tam byłem sam. Najczęściej byłem jedynym turystą w obcym mieście. Czy bym chciał przeżyć tą przygodę jeszcze raz? Chyba nie. Chyba nie. Na pewno Chiny bym traktował jako kraj przelotowy, przez który trzeba się przebić. Nie podobają mi się te kontrole na Xinjiangu. To było udręka. To wszystko, w jaki sposób oni ograniczali ten ruch. To jest zrozumiałe, że oni na tym placu chcą zachować mega taką stabilność. Podoba mi się, że wszystko można załatwić przez WeChata, aczkolwiek trzeba być w tym WeChacie biegłym. Trzeba się urodzić w tym kraju, trzeba po prostu z nim żyć, żeby go rozumieć. I mam nadzieję, że w przyszłości będzie to usprawnione, ułatwione. Stosunkowo droga stolica. Bardzo droga, 200 za najtańszy hotel. Dla obcokrajowca to trochę drogo, według mnie. No ale oni zarabiają po 80 000 miesięcznie, tak? Dobrze mówię? 80 000? Tak, około 80 000 juanów, czyli 40 000 złotych. Metr mieszkania są w stanie zarobić, tak jak zresztą my w Polsce też programiści metr mieszkania zarobią. Myślę, co mi się jeszcze nie podobało. Tłok, wszechobecny tłok Chińczyków. Po prostu to jest udręka i tego bardzo, bardzo nie lubię. Tłok Chińczyków i to, w jaki sposób Chińczycy po prostu nie mówią w językach obcych, to mi się nie podoba. Uważam, że to powinno być zmienione, aczkolwiek oni żyją w swojej zamkniętej enklawie. Na tą chwilę nie potrafię sobie wyobrazić. Jeszcze Mongolia jest takim krajem, który bym przebył w taki sposób jak autostop. Wydaje mi się, że jest on do tego odpowiedni. Kiedy właśnie te Chiny mnie tutaj tyrały systemem, swoimi zasadami, swoimi trudnościami, które po prostu napotkałem. No i jeszcze warto dodać też na koniec, chyba że ten kraj to był kraj, w którym była taka sinusoida emocjonalna. Było bardzo dobrze, a potem było bardzo źle. Bardzo dobrze, bardzo źle. I taka karuzela po prostu, ale to może po prostu ja, który już
te podróże traktuję trochę inaczej. Kiedy jestem, powiedzmy, na stopie, kiedy podróżuję z wiatrem, czuję się świetnie. Kiedy jestem teraz, tak jak dziś w mieście, kiedy jestem turystą, staję się takim powszechnym, pospolitym turystą, nic nie czuję. Nic nie czuję. Po prostu nie jara mnie to zupełnie. Uważam to za nudne, bezsensowne, powszechne, ale wolałbym jednak inne rzeczy. Inne rzeczy. Przygoda. Przygoda, ludzie, historie i różne ciekawe rzeczy, które przedstawiają się na stopie, nigdy nie przytrafią się nam w tak powszechnym, turystycznym obyciu. Dobra, koniec smutów. Słuchajcie, Chiny 2023 wyprawa zostaje oficjalnie zamknięta. Paka, do zawtra. I co? I widzimy się, mam nadzieję, za rok w Mongolii.盛开的花丛前，夏天夜晚陪你一起看星星眨眼，秋天黄昏与你徜徉在金色麦田，冬天雪花飞舞，永